Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was we vlogu z podróży do Polski. Chociaż jestem jeszcze w proszku. Dopiero się pakuję, a za kilka godzin mamy już autobus na lotnisko, więc czas się za to zabrać, chociaż nie ukrywam, że jestem trochę przerażona, widząc ile mam rzeczy do spakowania i jak mały jest plecak. Jak już wspomniałam Wam w ostatnim vlogu, jedziemy na ferie zimowe na 2 tygodnie do Polski. Właściwie to lecimy. I w cenie biletu lotniczego mamy tylko bagaż podręczny 8 kg, dlatego właśnie będziemy się pakować w plecaki. No, w związku z tym, że to ferie zimowe, mamy zimowe ubrania, które są grube, zajmują dużo miejsca, a mam też do zebrania laptopa i trochę sprzętu, no to będzie to wyzwanie. Także już się za to zabieram, bo w sumie niewiele zostało czasu. Zobaczmy, jak to pójdzie. Zobaczcie, tutaj są nasze plecaki, mój i Nuriego. I tutaj mam moje rzeczy do zabrania. A tutaj rzeczy Nuriego. I jeszcze tutaj mam trochę kosmetyków, laptop i trochę sprzętu. Z tych rzeczy oczywiście muszę wybrać coś, co będę miała dzisiaj na sobie. Najlepiej coś, co jest najgrubsze, najcięższe, zajęłoby najwięcej miejsca. Więc jedną parę z tych jeansów i któryś sweter. Myślę, że ten albo ten. Bo te dwa mam właśnie najgrubsze. Także z tego tutaj już coś odpadnie. A jeżeli chodzi o kosmetyki, to też naprawdę ograniczyłam wszystko do minimum. Tak naprawdę mam tutaj trochę rzeczy do makijażu i trochę takich higienicznych, tak bym to nazwała. I więcej naprawdę nie muszę, no bo dużo rzeczy mam po prostu u mamy w Polsce. No i też się posługuję takimi rzeczami. Tutaj na przykład do takiego kubeczka sobie trochę tego kremu przełożę. A to jest taki mały pojemnik na perfumy, więc też nie będę zabierać takiej butli, tylko sobie przeleję do tego. No i ogólnie tutaj po prostu w większości mam takie miniaturki po prostu różnych rzeczy, które może nam się przydadzą w podróży. No dobrze, no to czas się zabrać za pakowanie.
plecaki gotowe. My też. No to ubieramy się i lecimy na autobus. Jest godzina 17. Czekamy na autobus, zaraz powinien przyjechać. W ogóle jak to dla Was nagrywam, jest piątek, który dzisiaj jest? 17 stycznia, piątek, godzina 17, ruszamy za chwilę w drogę. Najpierw jedziemy 100 km z Ercisz do Van na lotnisko i potem będziemy mieć samolot z Van do Stambułu. I w Stambule będzie przesiadka do Warszawy, ale niestety dopiero rano, więc czeka nas na lotnisku nocka, ale wszystko będziemy Wam relacjonować. Zobaczcie sami. Przyjechał. Wejdę. No, chodź. Czy do przodu siedzieć? Nie. Jest godzina, jeździ tutaj akurat pan myjący podłogę, może szumieć. Jest godzina 19, jesteśmy na lotnisku, czekamy, niedługo będziemy wchodzić do naszego gate'u. Samolot mamy o 20:35? O 20:35, więc jeszcze chwilę. Tutaj widać naszą trasę z Van do Stambułu, jakie mamy dane. Została godzina 47 minut. W cenie biletu na lotach krajowych jest taki poczęstunek. To jest ciepła kanapka z roztopionym serem, warzywami. Tutaj taki kubeczek z wodą. Tutaj chusteczki zwykłe i nawilżone. I do wyboru różne napoje. Akurat ja wzięłam sok owocowy. Dobra, już widzę, co jest w środku. Jakieś warzywka. Papryka chyba to jest. Roztopiony ser i jakieś przyprawy. Jedziemy, już przyjechał. Okej. Zanim przejdziemy przez kontrolę paszportową, musi Nuri zapłacić jeszcze tutaj to yurt-dışı harczy 710 lir. To jest podatek od wyjazdu za granicę, który musi zapłacić każdy obywatel Turcji, jak opuszcza kraj. Na szczęście, mimo tego, że ja mam podwójne obywatelstwo, ja tego podatku płacić nie muszę, bo ja wyjeżdżam z Turcji jako Polka, pokazując polski paszport. No ale Nuri musi za każdym razem, jak wyjeżdża za granicę, to zapłacić. Żeby nie nosić tego wszystkiego w rękach, kurtki, plecaki, to weźmiemy chyba tutaj taki wózek. Tam mam... Okej, tu mamy kurtki. Chyba na dół jakoś plecaki.
Marian, tu jest jakby luksusowo. Prada, Gucci, Dior, Louis Vuitton. Nie pogadasz. Widzę, nadal popularny. Przeszliśmy przez kontrolę paszportową i tak się tutaj kręcimy, oglądamy, co to wszystko jest. No powiem Wam, że to lotnisko to w sumie jak galeria wygląda, a nie jak lotnisko. Jesteśmy na lotnisku w Stambule. Jest to podobno największe lotnisko w Europie i faktycznie da się to odczuć, zanim w ogóle się tutaj zorientowaliśmy, gdzie mamy iść, co i jak. Trochę pospacerowaliśmy, popatrzyliśmy, co i gdzie. To już jest 1:00 w nocy. Także w sumie mało czasu zostało do rana. Jakoś ten czas musimy spędzić. Samolot do Warszawy mamy o 8:00 rano. Także musimy znaleźć sobie jakieś miejsce, żeby gdzieś przycupnąć chyba. Sam lot był bardzo spokojny i trwał niecałe 2 godziny, także bezproblemowo dotarliśmy. A z takich ciekawostek, jeżeli chodzi tutaj o lotnisko, no to na kontroli paszportowej są takie przejścia automatyczne, że można sobie samemu ten paszport odczytać i przejść, ale tutaj mogą przechodzić tylko osoby z tureckim paszportem. Ja, skoro wylatuję jako Polka z polskim paszportem, nie mogłam przejść. Musiałam normalnie iść do okienka, bo chcieli sprawdzić, czy przebywam w Turcji legalnie, więc musiałam też dać turecki dowód do sprawdzenia. Jeżeli miałabym kartę pobytu i czasem ona by już przekroczyła swój termin ważności, no to za to jest mandat i chyba w ogóle deportacja do kraju. Dlatego zawsze to sprawdzają. Dlatego właśnie ja musiałam podejść do pani do okienka, a nie sobie sama zeskanować. Tutaj zobaczcie, jest woda zdatna do picia. Jest tu czujnik. Tutaj, jak tak robisz, to leci. Puścisz, nie leci. Znaleźliśmy tutaj takie kanapy. I tak będziemy tutaj czekać do rana. Może się kimniemy trochę. No i mamy 6:00 rano. Pospaliśmy na tych kanapach trochę. Teraz się odświeżyliśmy i ruszamy w stronę naszego gate'u. Mam nadzieję, że to gdzieś blisko. Okaże się. Ale wynajęcie tego wózka to była najlepsza decyzja. Naprawdę, jaką mogliśmy podjąć, bo chodziliśmy się tyle po tym lotnisku, jakbyśmy nosili te plecaki na plecach, to ojej. Chociaż trochę wyglądamy z tym jak na zakupach w Biedrze. O proszę, a w gejcie trafiliśmy na takie siedzenia, więc jeszcze sobie tutaj wygodnie poleżymy. Się opalamy. Lot mamy znowu Turkish Airlines i na locie międzynarodowym dostaliśmy trochę większy posiłek i skoro lecimy rano, no to jest to śniadanie. Tutaj mam jajecznicę i grzyby. Tutaj są serki, warzywka, oliwka. Tutaj jest chyba jogurt owocowy. Tutaj mam znowu wodę, ciepła bułeczka, dżem, masło
pograć, posłuchać muzyki, ale też sprawdzić znowu dane lotu. No, już prawie jesteśmy w Polsce. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Jest godzina 11. Jesteśmy właśnie w pociągu, który jedzie z Warszawy do Poznania. W Poznaniu będziemy mieć przesiadkę do Chodzieży. Ale jakiś to jest taki szybki pociąg, który jedzie na Berlin, więc nie zajmie to dużo czasu. Za chwilę będziemy. Za dosłownie 7 minut. Ostatnia stacja Chodzież. Ciekawe, gdzie mama? Jesteśmy. O, jak się cieszę, że to przeżyliśmy. I dotarliśmy cali i zdrowi. Jest godzina 15, czyli w Turcji 17. Więc cała podróż zajęła nam dokładnie dobę, bo wczoraj o 17 właśnie wyszliśmy na autobus na lotnisko. Także była to podróż długa, męcząca, ale warto było, bo już jesteśmy. I teraz polski obiadek. Na obiadek gulasz wołowy i polskie dobro, kapusta kiszona. I polskie ziemniaki. I ogóreczki kiszone. Ale ja jestem w piżamie. Ja też zaraz będę przebierać. W piżamie jem obiad. I zaraz do spania. Jeszcze serniczek. No, od wczoraj czekam na to. Non stop gadałem. Ty wytrzymaj jeszcze, mówię do Magdy na lotnisku, bo jutro będzie na kolację pasztet może i po obiedzie będzie kawa i sernik. Ja czekam na to, taką motywację mam. To nas trzymało przy życiu. I mamy serniczek. I tutaj ja mam herbatkę zimową, nurikawkę. Właśnie na to czekałam. No to się zrobił z tego vlog kulinarny. Na kolację bigos. Ale pachnie. Bigos i kolejne polskie dobro. Ser królewski. I pasztet. Pierwszy dzień uważam za udany. Bigos. I co jak bigos? Dobra, super. Zazwyczaj Turcy nie lubią potraw z kiszoną kapustą. Ja lubię, uwielbiam. Mówią, że śmierdzi, a ty jesteś wyjątkiem. Wiesz co dobre. Po prostu. No dobrze, tutaj zakończę tego vloga już. Bo co, zjemy kolację i już będziemy po prostu odpoczywać po tej podróży. Ale co dalej tutaj w Polsce będziemy robić, to oczywiście będziemy dalej relacjonować, więc zapraszamy też na następne vlogi. Jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, żeby dostawać powiadomienia o następnych filmach. No i widzimy się w następnym vlogu już niedługo. Do zobaczenia. Grüß, Bywajcie, jedzcie bigosa, bo dobre. No, polecamy.